Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiam na temat, czy Polacy są ofiarami własnych złudzeń na Filipinach. I co mam na myśli pod tym pojęciem? Czy warto pojechać tam i się przeprowadzić i dlaczego się nabijamy w butelkę tak łatwo? Po pierwsze, jest wiele osób, które na Filipinach przebywa i po pewnym czasie stwierdza, że nie jest dobrze, ale już zrobiłem za dalekie kroki w tym kierunku i jestem bardzo mocno stratny. I mają problem, bo zainwestowali dużo kasy, dużo czasu i nie mogą się z tego albo wycofać, muszą wszystko zostawić i wrócić z powrotem. I pytanie jest zasadnicze. Czy Polacy sami sobie są winni, czy ktoś inny jest winny? Po części mogę powiedzieć, że desperacka pogoń za marzeniami sprawia, że Polacy zapominają o tym, jak wygląda rzeczywistość i po prostu czują się wrobieni, zmęczeni życiem w Polsce, powiedzmy w Europie i chcą po prostu zobaczyć, zasmakować innego życia. Okej, ja to rozumiem całkowicie, tylko że w takim wypadku po prostu zabezpieczmy sobie plan B i tyle. A często bywa tak, że ze wszystkiego, co jest na internecie, wybieramy tylko to, co jest przyjemne do oglądania. I to jest główny problem, bo fajnie się ogląda ciągle plaże i wszystko, ale nie oszukujmy się. Całe życie na plaży to nie jest wcale takie super. Jest najczęściej tak, że jest taka sama zasada jak z innymi rzeczami, czyli jak powiedzmy nie piliśmy wody przez pół dnia, to potem myślimy tylko o tym, żeby się napić. I to nie jest tak, że moglibyśmy pić całą wieczność i byśmy byli zadowoleni, tylko po prostu mamy pewne braki i przez to zakłamujemy rzeczywistość i wydaje nam się, że tak mogłoby być zawsze. I teraz wróćmy do innej sprawy. Często narzekamy, że w Polsce jest źle, nie widząc tego, co ta Europa wygodna nam oferuje, a oferuje nam całkiem sporo w porównaniu z Filipinami. I dlatego warto się zastanowić nad tym. Jeżeli chodzi o kanały na YouTubie, to jest duży problem, bo widzimy to wszystko, co chcą nam pokazać i to wygląda pięknie na filmie, ale jest wiele rzeczy, o których nie można, nie powinno się mówić, są tematami tabu i jest taka różnica kultur, bo na Filipinach o pewnych rzeczach się nie dyskutuje, bo nie wypada, bo mogą być z tego tytułu negatywne konsekwencje i ludzie po prostu tego nie mówią. I też youtuberzy, żeby sobie nie robić problemów, bo żyją w danym środowisku, to nie mówią o wszystkim. I to nie jest tak jak w Polsce, że mówi się bezpośrednio to, co się myśli i obnaża się prawdę. Najczęściej tak nie jest na Filipinach. Mówi się dużo, ale tylko jeżeli to jest wygodne i nikomu nie będzie to przeszkadzało. A jeżeli jest coś niewygodnego dla kogoś, to nikt nie chce się narażać i wdawać się w konflikty. Kolejna sprawa jest taka, że takie filmy, w których mówi się, jak sprawy wyglądają naprawdę, mają niską klikalność, więc oczywiste jest to, że albo na YouTubie trzeba iść w ekstremum i na przykład narzekać bardzo na coś, albo wychwalać coś bardzo, bo jak coś jest takiego, że ani nie idzie ekstremalnie w jedną stronę, ani ekstremalnie w drugą i nie wzbudza emocji, nie ma gołych panienek, dużych pieniędzy i kontrowersyjnych tematów, to ludzie to unikają, nie oglądają. Więc tak naprawdę ludzi nie interesuje prawda, tylko chcą potwierdzenia swoich marzeń, wydumanych bzdur. Nie interesuje ich, żeby zobaczyć, jak sprawy się mają, tylko idą w stronę rozrywki, co jest przyjemne. No okej, jak ktoś chce być ofiarą swoich złudzeń, nie ma sprawy, tylko że to kosztuje stracone lata, stracone pieniądze, a może czasami nawet stracone życie w przenośni i dosłownie, w zależności od tego, jak bardzo się pogubimy w swoich marzeniach. I dlatego wiara, że Filipiny to raj, jest oczywiście nieprawdziwa, bo raju na ziemi nie ma. Może być to dobre miejsce, ale na pewno nie raj. Raj to może będzie dla tych, co wierzą w Boga, to po śmierci i jak trafią do nieba.
a na ziemi to nie za bardzo. Fajnie wygląda piasek, ale tylko na filmach. Czy naprawdę jest tak w rzeczywistości? Oczywiście, że nie, bo Polska też jest piękna i ma piękne miejsca, to dlaczego tak Polacy narzekają? Może dlatego, że są też inne aspekty dookoła, które zatruwają ci życie. Uwierz mi, na Filipinach będzie podobnie. Może trochę lepsza pogoda, ale jak sobie nie zabezpieczysz finansów, to będzie taka sama porażka. Kolejna rzecz jest taka, że dużo jest facetów, nie chcę najeżdżać na wszystkich, którzy są simpami, czyli po prostu nie mają powodzenia u dziewczyn w Polsce, a dodatkowo patrzą tylko na jedną stronę w jednym wymiarze na relacje, czyli od strony seksualnej. I w takim wypadku jadą sobie na takie Filipiny i jest klęska urodzaju, pełno dziewczyn zainteresowanych. Tylko właśnie większość ludzi widzi tylko to, co jest na powierzchni i sami są płytcy, jeżeli chodzi o ich charakter i dlatego patrzą powierzchownie. A te dziewczyny też nie są głupie i one też są zainteresowane waszymi portfelami. Nie wszystkie, nie zawsze, nie wszędzie i nie w każdym wypadku, oczywiście, ale jeżeli jest taki gościu, co jest simp i on tylko patrzy, żeby wyrwać łatwą laskę, to on wyrywa, ale co najwięcej to się sam oszukuje i w dłuższej perspektywie to on musi płacić za taką zabawę, a czasami się kończy i gorzej dla niego niż lepiej. Więc ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Jeżeli ktoś jest głupi, to może to jest sposób na życie, ale wszystko kosztuje. Głupota i niewiedza mają swoją cenę, bo można pomyśleć, no jaką cenę? No bardzo prostą. Jeżeli jesteś głupi i tylko patrzysz na to, co jest wygodne, bo fajnie pod palmami, to zapłacisz cenę, na przykład taką, że będziesz miał wypadek na Filipinach i nie będzie za co zapłacić za lekarza, będziesz musiał umierać w bólach albo zostaniesz kaleką, bo nie pomyślałeś, że trzeba się zabezpieczyć, mieć ubezpieczenie zdrowotne. Albo na przykład zestarzejesz się na Filipinach, nie masz emerytury, no to będziesz miał stary problem. Inni ludzie, którzy nie podejmują takiego wyzwania, zostają w Polsce. Może mają niską emeryturę, ale siedzą sobie w domu i jakoś to mają ogarnięte, a ty już nie będziesz miał. I właśnie jest wiele sytuacji, w których ludzie popełniają błędy. Też, jeżeli chodzi o takich simpów, to się pakują na miny i mają takie sytuacje, że dziewczyna jest chętna, a facet nie potrafi odmówić, bo nie ma nic w głowie, tylko jest płytkim gościem. No to w takiej sytuacji często się zdarzają sytuacje, że na przykład dziewczyna mówiła, że jest pełnoletnia, wyglądała na 20, a okazało się, że ma 16 i teraz panie płać pieniądze albo idziesz do więzienia siedzieć. I tacy są też ludzie. I wtedy już tak kolorowo nie jest. I ty myślisz, że będzie tak jak w Polsce, że wyrok i cię będziesz niewinny gość, albo uda ci się z tego wymiksować. Czasami ci się uda, a czasami zgnijesz w więzieniu. Myślisz, że nie ma takich sytuacji. Możliwe, że uda mi się zaprosić gościa, który o tym porozmawia i podzieli się informacjami. Więc tak jak mówię, głupota kosztuje. W zależności od tego, na ile jesteś głupi i w jakich aspektach. Prędzej czy później za to zapłacisz, bo nie ma nic za darmo. Tylko pytanie, czy stać cię na cenę, którą trzeba zapłacić. Więc odpowiedź na pytanie, czy Polacy są ofiarami własnych złudzeń na Filipinach? Ja bym powiedział, że w wielu przypadkach tak, że są ofiarami własnych złudzeń. Lubią się oszukiwać? No tak, bo to jest natura człowieka. Nikt nie lubi patrzeć na to, jak rzeczywistość wygląda, jeżeli to nie jest przyjemne, tylko każdy lubi się oszukiwać. A youtuberzy śpieszą z pomocą, żeby wam to udogodnić i będą was oszukiwać na tyle, na ile będziecie tego pragnąć. I oczywiście, jak nie chcecie się o tym przekonać sami na własnej skórze, to lepiej obejrzyjcie, posłuchajcie ludzi, którzy wam dobrze doradzają. Ja nie mówię o sobie, ale ogólnie rzecz biorąc, wystarczy otworzyć oczy i wiemy, gdzie żyjemy. Wiemy, że Filipiny to kraj trzeciego świata. Czy ta nazwa wzięła się
przypadkiem? No oczywiście, że nie. Więc jak ktoś ma olej w głowie, to będziesz wiedział, że tak, że są powody ku temu, że prawo nie działa tak jak trzeba, że sądy nie działają tak jak trzeba, policja działa inaczej, to nie jest tak jak w Polsce, system emerytalny, szpitale, system finansowy, umowy, nie wszystko jest tak w literze prawa zrobione tak jak w Europie, wszystko jest trochę inaczej, więc ja nie mówię, że na Filipinach jest źle, ale system nie jest tak skonstruowany i stabilny jak powiedzmy w Polsce czy w Europie, więc nie miejmy złudzeń. O czym warto pomyśleć? O tym pomyśleć trzeba, że jeżeli ktoś chce tam się przeprowadzić czy cokolwiek innego, to okej, wszystko w porządku, ale pomyślmy sobie na tą chwilę, czy my to przemyśleliśmy dobrze. Więc odpowiadając na pytanie, czy Polacy są ofiarami złudzeń. No niestety są i to jest taka trochę zależność pomiędzy widzę fajne laski, to mnie to kręci, wchodzę w to, wyłączam myślenie. Albo oglądam super filmy na YouTubie przez cały czas i wręcz ryję sobie beret tym, że o kurczę, ale piękne plaże i wszystko i tracę kontakt z rzeczywistością, a youtuberzy śpieszą z pomocą, żeby was oszukiwać, jeżeli lubicie się nabierać, bo najważniejsze są wyświetlenia, to jest oczywiste. I żeby kasa się zgadzała w większości wypadków. Nie zawsze, ale w większości. Więc wtedy sami się pakujecie na minę. I desperacka pogoń za marzeniami, bo jesteście już nawyknięci do tej Polski, która jest taka zła i już chcecie uciec gdziekolwiek, żeby tylko uciec, no i jest potem sytuacja taka, że uciekacie pod palmy i co wtedy się dzieje? No zależności. Jeżeli uciekliście, to wtedy będzie źle, a jeżeli zrobiliście strategiczny plan i przygotowywaliście się do tego, macie zaplecze finansowe i plan B, żeby w razie czego móc wrócić, to nie ma sprawy, to wtedy nie ma problemu. A jeżeli chodzi o Filipiny i pułapki na Filipinach, to jest ich wiele, więc warto zapoznać się z takimi kanałami na YouTubie i porozmawiać z ludźmi, którzy czasami są mniej popularni. Nie mówię o sobie, tu nie chodzi o mnie, ale jest wiele innych osób, które było na Filipinach. Możecie z nimi porozmawiać, nawet prywatnie, bo sądzę, że jest takich osób wiele. Porozmawiać na forach na Facebooku, bo też są o Filipinach, tam zadawać pytania i nie robić tego błędu psychologicznego, że każda informacja, która jest negatywna, która burzy mój światopogląd, odrzucam i tylko widzę tylko tych ludzi, którym się udało, bo oni mówią dobrze i tak właśnie jest. No wcale tak nie jest. To jest wybiórczość i to jest pułapka psychologiczna naszego mózgu. Zawsze chcemy widzieć wszystko w jak najlepszych barwach, a postarajmy się widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest. To może być fajny kierunek, ale nie bądźmy ofiarą samego siebie. Nie wpadajmy w pułapkę tych swoich własnych marzeń. Więc na koniec powiem tak, trzy rzeczy, żeby nie stać się ofiarą taką, jaką może się stać i staje się dużo Polaków, którzy potem się tym nie chwalą, dlatego nie robią YouTube'a i nie pokazują się. Czyli desperacka pogoń za marzeniami, wiara, że Filipiny to raj i szukanie łatwej dziewczyny, bo tam jest wszystko kolorowo i pięknie. Więc te rzeczy powodują, że Polacy są ofiarami swoich marzeń. Nie róbcie tego, jak nie chcecie zapłacić wysokiej ceny za to. Poza tym jeszcze na koniec tylko dodam jedną rzecz. Jest wielu Polaków, którym się nie udało na Filipinach i albo nie mają nic, wrócili do Polski i mają przerąbane, albo też są ludzie bezdomni, tak, biali ludzie bezdomni, o których się nie mówi, ale są i wiadomo, że ja bym na przykład zaprosił taką osobę przed kamerę i robił wywiady. Raz, że podejrzewam, mało kto by to chciał oglądać, a dwa,
tacy ludzie nie chcą występować przed kamerą. Mogą opowiedzieć 1 na 1: słuchaj Paweł, nie udało mi się w życiu, to był mój błąd, nie pomyślałem, no mam problemy po prostu i nie wiem co mam z tym zrobić. I co? I mają występować tacy ludzie przed kamerami? Wiadomo, że nie. Poza tym ludzie zaczną ich atakować, wyśmiewać. Dlatego z tego powodu widzicie tylko to, co jest piękne, a to piękne to jest mniej niż więcej. Powiem tak. Mi się wydaje, że na ten odcinek to wystarczająco. Jak ktoś jest mądry, to zrozumie, jak ktoś jest głupi, to i tak nie zrozumie, ale nie bójcie się, jak ktoś jest głupi, to szkoła życia po prostu wystawi mu rachunek. Jeżeli chce zapłacić, to nie ma sprawy, to zapłaci. Tylko że szkoła życia wystawia najwyższe rachunki, tylko tyle dodam. Mam nadzieję, że to Wam coś pomogło i zapraszam do oglądania następnych odcinków, do subskrybowania i udostępniania tego kanału. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.